Cześć. Z komentarzy pod filmami wynika, że lubicie te materiały, gdzie opisuję dokładnie trasy, noclegi z tych naszych rejsów, z naszych spływów. W związku z czym kolejny tego typu filmik, a że w tym roku to była 10. rocznica spływu i postanowiliśmy zrobić coś ciekawszego, to nasz tegoroczny spływ składał się z dwóch części. Znaczy był rejs po Mazurach i później był spływ. Podzielę to na dwie części. Dzisiaj opowiem Wam o rejsie po Mazurach. Pływaliśmy 4 dni, a w kolejnym materiale pojawi się relacja, dokładny opis trasy, noclegu ze spływu. Zapraszam. Przepraszam Was trochę za mój głos, ale mam lekką chrypę, więc ten głos jest trochę zmieniony. W tym roku na Boże Ciało, w okolicach Bożego Ciała, wybraliśmy się całą ekipą, tata z dzieckiem, na 10. rocznicowy spływ. No ale że 10. to postanowiliśmy zrobić coś ciekawszego, zrobić to z pompą. Jak z pompą? No to oczywiście też woda. No i postanowiliśmy zrobić rejs. Rejs houseboatami, czyli takimi dużymi łódkami, jachtami motorowymi, po Mazurach. Spędziliśmy tam 4 dni, mieliśmy 4 takie same łódki, pływaliśmy łódką Futura 40, przefantastyczna łódka, o tym też Wam powiem dzisiaj w materiale. Łódki odebraliśmy w porcie Łabędzi Ostrów. Tam 4 łódki były dla nas przygotowane, skoczyliśmy na łódki, wypłynęliśmy, ponieważ to był pierwszy dzień, jeszcze dojeżdżaliśmy, wypłynęliśmy stamtąd dosyć późno i popłynęliśmy w stronę Sztynortu. Tam, żeby już pierwszy nocleg w fajnym porcie. To jest mniej więcej 12 km. Nam to zajęło takim spokojnym tempem około 2–2,5 godzin. Z tego co pamiętam, około 17–18 byliśmy w Sztynorcie. Zacumowaliśmy, udało się zarezerwować miejsce obok siebie. Przepiękny port. Ci, którzy pływają po Mazurach, znają ten port doskonale. Udało nam się, ponieważ w tym dniu akurat był koncert, więc posłuchaliśmy trochę muzyki. Fantastyczne miejsce, bardzo fajne szalety, bardzo fajny węzeł sanitarny, są restauracje, są jakieś grille, drinki. Tu Wam zdradzę, bo niedaleko od portu jest taka mała, niewielka miejscowość i tam są też całkiem niezłe bary. Tam też poszliśmy na obiad tak naprawdę. Przefantastyczna rybka, surówki świeże, bardzo fajne miejsce i ceny też przystępne. Wieczorem wybraliśmy się na chwilę do Zęzy, tam posiedzieliśmy i wróciliśmy na łódki. Kolejnego dnia popłynęliśmy ze Sztynortu do Zanzibaru przez Giżycko, kawał drogi, to był nasz najdłuższy dzień, najwięcej pływaliśmy, prawie 50 km. Zajęło nam to 8 godzin, przy czym no, zatrzymaliśmy się po drodze, wiadomo, gdzieś jakaś kąpiel na jeziorze, zatrzymaliśmy się też w smażalni, wypłynęliśmy ze Sztynortu koło godziny 11, tuż po drugiej już minęliśmy spokojnie Giżycko, w połowie drogi, w połowie Niegocina mniej więcej zatrzymaliśmy się na jakąś kąpiel z boku. Stamtąd dalej popłynęliśmy przez kanały i koło 17 byliśmy w smażalni. Już to było mocno po porze obiadowej, więc nie było zbyt dużo ludzi. Bardzo fajnie, zjedliśmy sobie świeżą rybkę. Polecam to miejsce. Smażalnia na środku jeziora, fish barka, super sprawa. I dosłownie 2 godziny później po zjedzeniu już byliśmy w Zanzibarze. Zanzibar, po raz pierwszy byłem w Zanzibarze, przefajne miejsce, bardzo klimatyczne. Muszę przyznać, że jakby wszyscy stwierdzili, że chyba najładniejszy węzeł sanitarny. Widać, że to było wszystko nowe w tym roku. Prysznice, toalety, czyściutko, bardzo fajnie, bardzo schludnie, naprawdę duży plus, tutaj 10/10, jeżeli chodzi o sanitariaty.
W restauracji nie byliśmy, natomiast jest też miejsce na ognisko. Wieczorem zrobiliśmy sobie ognisko i jakieś tam kiełbaski, granie na gitarze. Zanzibar to jest bardzo płytki port i tutaj musicie uważać większymi jednostkami albo tymi, które mają większe zanurzenie, żeby nie uszkodzić śruby. My stanęliśmy na samym końcu pomostu, po dwie łódki z obu stron i to było w porządku. Natomiast myślę, że jeszcze tam ciut dalej, bliżej brzegu tak naprawdę już mógłby być problem, już byłoby niebezpieczeństwo uszkodzenia śruby. Także uważajcie pod tym względem. Natomiast port jako taki bardzo fajny, bardzo miły bosman, pomocny, super sprawa. Kolejny dzień i z Zanzibaru wracamy już powoli w stronę Giżycka. Przepłynęliśmy przez kanały i zatrzymaliśmy się już niedaleko tak naprawdę Giżycka, port Tuodla-Mew. Płynąc w stronę Giżycka, jest po prawej stronie, bardzo też fajny, klimatyczny port. Myśmy byli podczas poprzedniego rejsu, więc ten port już przynajmniej tam dwóch kolegów znało. Bardzo też fajna obsługa. Bosman, który w tym roku był, wieczorem zabawiał nas przy ognisku, śpiewał, grał na gitarze. Bardzo fajne, klimatyczne miejsce. Bardzo fajne dla dzieciaków, bo jest bardzo ładna plaża, czego na przykład w Zanzibarze nie ma i w Sztynorcie też nie ma plaży. Natomiast tutaj jest fajna plaża, jest tyrolka do wody, jest też niedaleko sklep, dosłownie 10-15 minut i jest całkiem nieźle wyposażony sklep, nawet dwa są sklepy w tej miejscowości, więc jeżeli czegoś będziecie potrzebować, można się zatowarować, można sobie coś dokupić. Tuodla-Mew, jeżeli chodzi o sanitariaty, czysto, natomiast no, widać, że to już nie jest takiej pierwszej nowości. Jest ciepła woda, są prysznice, nie ma kolejek, ponieważ no, przynajmniej byśmy byli przed sezonem takim głównym, więc nie było bardzo dużo ludzi, spokojnie można się było wykąpać. Natomiast jak w sezonie byliśmy, to też tam nie było jakichś strasznych tłumów i do pryszniców można się było bez problemu dostać i ciepła woda była. Z Zanzibaru do Tuodla-Mew to jest około 19 km. Nam zajęło to około 4 godzin. Przy czym znów, można by to pokonać szybciej. Znaczy tutaj te kanały mocno wydłużają, ponieważ na kanałach jest ograniczenie do 5 na godzinę. Natomiast my znowu, nie spiesząc się, zrobiliśmy sobie przerwę po drodze, jakieś kąpiel, jakieś zabawy w wodzie, więc te 4 godziny całkiem spokojnie. Wypłynęliśmy chyba około południa, a tam byliśmy na 4, więc jeszcze spokojnie właśnie do tego sklepu. Ostatni etap naszego rejsu to już Giżycko. Tak naprawdę musieliśmy dopłynąć, jedna łódka musiała do Wilkasów, reszta z powrotem na Łabędzi Ostrów. Po drodze zahaczyliśmy o Giżycko, tam odpompowaliśmy fekalia, tam też zatankowaliśmy, żeby oddać łódkę w dobrym stanie, zatankowaną, wyczyszczoną. Wyszło nam wtedy około 12-14 km, znaczy 12 km do Wilkasów, gdzie byśmy oddawali. Natomiast chłopaki, którzy oddawali z powrotem w porcie Łabędzi Ostrów, im wyszło około 14 km. Natomiast to wszystko zajęło nam około 4 godzin znowu. Z odpompowaniem, z tankowaniem, ze wszystkim. To już nie są duże odległości, także spokojnie 4 godzinki i ogarnęliśmy. Łabędzi Ostrów, ja tam nie nocowałem, więc ciężko jest mi się wypowiedzieć. Całkiem spory port, wygląda ładnie, pomosty bardzo zadbane, więc jakby pod tym względem nie mogę nic powiedzieć. Wilkasy, duży port, to jest port, w którym bardzo dużo czarterowych łódek stacjonuje i tam rzeczywiście może być tłoczno. Tak jak mówię, myśmy byli przed sezonem, to była końcówka maja, nie było jeszcze tyle osób, było sporo osób, które przygotowywały łódki do czarteru. No, niestety restauracja jeszcze była zamknięta, więc musieliśmy jakoś wykombinować obiad samemu. Na szczęście zaraz naprzeciwko portu jest sklep, można zrobić sobie zakupy i ugotować na łódce. My pływaliśmy łódką Futura 40. Po raz pierwszy miałem przyjemność taką łódką pływać. Bardzo fajna, duża, przestronna i komfortowa łódka. My w większości spaliśmy na niej w 8, 9, nawet 10 osób i spokojnie, nie jest to jakiś straszny komfort. Też w mesie 2 osoby muszą spać,
ale da się. Tak? Przy takim wypadzie ojców z dziećmi nikt nie narzekał, wszyscy byli zadowoleni. Było ciepło, więc jakby nie było tutaj problemu. Dużym plusem łódki jest to, że ma 3 pokłady, są te 2 kajuty na dole. Na poziomie 0, nazwijmy to, jest duża mesa z 2 dużymi takimi kanapami po bokach, stół na środku i z tyłu przepotężny taras, tam są jakieś takie fotele, jakaś taka ławeczka, stolik. Bardzo fajnie to rozplanowane, dużo miejsca, żeby sobie wieczorem siąść, porozmawiać, zagrać w karty, spędzić miło czas. Dodatkowo łódka ma jeszcze flybridge, czyli nad kabiną, jeszcze na dachu, można tam wejść, tam jest taka kanapa w kształcie litery L i stanowisko sterowe. W związku z czym można sterować albo na dole, albo na górze właśnie z tego flybridge'a, co też korzystaliśmy z tego, no bo tak jakoś przestrzennie jest, płynie się wiatr, fajnie wieje. Podejrzewam, że gdyby to był środek sezonu, lampa 30-40 stopni, no nie wytrzymalibyśmy pewnie długo. Natomiast u nas to była temperatura w granicach 20 do kilku stopni, więc ciepło, nie wiało jakoś bardzo, więc spokojnie mogliśmy tam stamtąd sterować. To też lepszy widok, jakoś tak przyjemnie się stamtąd steruje. Dzieciakom oczywiście siedzenie tam sprawiało najwięcej radości, także spędzały praktycznie cały dzień albo na górze, albo z przodu tam takie materace do opalania w tych miejscach siedziały. Łódka duża, trzeba uważać w portach, bo już na przykład w Sztynorcie, żeby wejść do portu 2 takie łódki, no to rzeczywiście tam nie zostawało zbyt dużo miejsca, trzeba było bardzo precyzyjnie zacumować. I jeden duży minus dla nas, ponieważ mieliśmy w planach zanocować na dziko. Natomiast no niestety z racji tego, że z tyłu jest silnik, jest śruba, no to tyłem nie bardzo można podejść do brzegu, żeby bezpiecznie zejść na brzeg. Natomiast przód jest bardzo wysoki i nie ma drabinki. My wcześniej pływaliśmy nautikami, czy to 830, 860, nie pamiętam, czy też nautyką 1000 i one, jedna i druga, miały z przodu drabinkę, więc można sobie było zejść na brzeg. Myśmy tak naprawdę pływali przeważnie tam, gdzie jest hodowla konika polskiego. Bardzo fajna miejscóweczka, takie plaże też dla dzieci. Na jednym z poprzednich filmików z naszego rejsu na pewno tam znajdziecie. Linka wrzucę tutaj, gdzie tam jest pokazana właśnie ta miejscówka. Przefantastyczna. No i odpuściliśmy, no bo nie było jak podejść do brzegu, żeby to było bezpieczne i dla silnika, i żeby bezpiecznie można było zejść na brzeg, no bo nie będziemy siedzieć cały czas na łódce albo wpław do brzegu. Jakieś ognisko wieczorem, coś by się przydało. Jeżeli chcecie, jeżeli myślicie o tym, żeby zanocować gdzieś na dziko, to Futura 40 do tego się nie nadaje. Jest to łódka typowo do nocowania w portach. Natomiast dzięki temu jest bardzo komfortowa, bardzo wygodna, przestronna. Kawał łódki, naprawdę no, trudno się tutaj do czegoś przyczepić. Podsumowując, trasa 4-dniowa, 4 noclegi, tak naprawdę zrobiliśmy prawie 100 km tras, niespiesznie, codziennie był czas na to, żeby się wykąpać, na to, żeby dopłynąć do portu o jakiejś sensownej porze, żeby jeszcze ewentualnie do sklepu skoczyć. Wszystkim bardzo się podobało. Już pytają, czy w przyszłym roku będą kajaki, czy może będzie rejs. Zobaczymy. Na pewno, jeśli będziemy płynąć po raz drugi, w takim, jako tata z dzieckiem, będziemy się zastanawiać nad innymi łódkami, właśnie takimi, żeby można było podpłynąć do brzegu. Ciekaw jestem, jakie Wy polecilibyście łódki, jeżeli pływacie po Mazurach. Dajcie znać w komentarzu, jakie łódki polecacie właśnie na taki spływ przyjaciół, ojców z dziećmi, właśnie żeby było w miarę komfortowo, ale też żeby można było zacumować na dziko. Ciekaw jestem też Waszych miejscówek. Jeżeli macie jakieś miejscówki, które polecacie, które warto odwiedzić na Mazurach,
dajcie znać. No jeżeli się wybierzemy, to będziemy szukać jakichś ciekawych innych miejsc, żeby nie powtarzać tego samego. A jeżeli macie też pytania co do tych portów, też z przyjemnością odpowiem w komentarzu. Dzięki wielkie i już wkrótce na kanale materiał o naszym spływie Krutynio, więc jeżeli Was to interesuje, to polecam już wkrótce na kanale materiał o naszym spływie Krutynio. Też dokładne trasy, bo to był cały szlak Krutyni tak naprawdę, 3 dni płynięcia. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to polecam zasubskrybować i włączyć dzwoneczek, żebyście tego nie przegapili. I co? Do zobaczenia. Hej!